reducing radioactivity. Zmniejszanie radioaktywności. It's actually the centripetal field. Jest to tak naprawdę to środkowe pole. Charge implosion. Implozja ładunku. Which is why human attention reduces radioactivity. Dlatego też, to co już mówił wcześniej, ludzka skupiona intencja jest w stanie zredukować radioaktywność. Uri Geller measured that. Uri Geller measured that. Człowiek o nazwisku Uri Geller właśnie był w stanie mierzył to. Look, you know, we have a solar wind coming. Wiecie, nadchodzi do nas ten taki słoneczny wiatr. The solar wind it's a compression event. It's a compression event. Ten wiatr solarny, słoneczny jest jest wydarzeniem właśnie o tych właściwościach kompresyjnych. Obviously, everything that's not fractal during compression experiences heat. I przekłada się to na coś takiego, że wszystkie elementy, które nie są fraktalne, podczas takiej kompresji pochodzącej ze Słońca będą doświadczały wzrostu ciepła. So, being fractal, you invite compression. Poprzez bycie fraktalnym, tak jakby zwiększamy w sobie tą zdolność kompresji. That means you're ready for 2012. A to oznacza, że jesteśmy zabezpieczeni i przygotowani na rok 2012. We might imagine that the Earth grid is dodecahedral for a reason, yes? I musimy sobie uświadomić, że ta siatka Ziemi naszej ma taki właśnie kształt z konkretnych powodów. We know that tornadoes, they avoid destroying structures that are fractal, yes? Jak wiemy, tornada tak jakby omijają struktury, które są fraktalne, nie niszcząc ich. The same is true of solar tornadoes, yeah? To samo tak samo się dzieje, jeżeli chodzi o te takie solarne, słoneczne tornady. So what's the reason why a fractal or conjugate electric field will eliminate electrosmog and eliminate the EMF pulse from the sun? I jaki jest powód, dla którego taka fraktalna struktura jest w stanie wyeliminować, zredukować czy rozproszyć ten smog elektronowy oraz przetrwać ten wiatr solarny, słoneczny. Just meditate on this concept in principle with me for a moment, please. Zastanówmy się teraz nad tą koncepcją. The NASA conventional scientists have announced tacy klasyczni, powiedzmy, czy naukowcy z NASA ogłosili, that this solar maximum is so dangerous że ta aktywność słoneczna będzie tak niebezpieczna. It's called EMF pulse, electromagnetic field pulse, is so strong that it's likely Że ten elektromagnetyczny puls, który nadejdzie, będzie tak silny, że it's called a Carrington event. Carrington event. Że nazywa się to wydarzeniem Carringtona. Zjawiskiem Carringtona. It means that conventional scientists have announced that wherever that strikes the Earth, it's highly likely that many countries will lose all electric power for months at a time. I naukowcy NASA ogłosili, że gdziekolwiek ten wiatr solarny trafi, kraje, którymi zostaną dotknięte tym, stracą dostęp do energii elektrycznej nawet na okres miesięcy. And even the NASA official announcement says that the countries on Earth do not have the capability to replace their power transformers in time. I nawet NASA w swoim oficjalnym ogłoszeniu potwierdziło, że te kraje nie mają zdolności zastąpienia tych tranzystorów czy tych układów
produkujące energię na czas. And the official government papers say that many countries may never recover. I ci naukowcy mówią nawet o tym, że wiele z tych krajów może nigdy nie wyjść z tego kryzysu. So, in order to understand why this geometry of electric field could eliminate that pulse, I żeby zrozumieć, dlaczego tego typu geometria może zniwelować działanie tego impulsu, I'd like to give us another short science class, if I could. chciałbym nam znowu zorganizować taką małą lekcję fizyki. Remember, we tell fun stories as an excuse to do science. That's what we're doing tonight. Jak pamiętacie, używamy tych historyjek, żeby troszeczkę urozmaicić te najważniejsze rzeczy, czyli lekcje fizyki, lekcje naukowe. This fun story is called The Origin of Superconductivity. I ta historyjka będzie nosiła tytuł Pochodzenie superprzewodnictwa. Here's how it goes. Nadprzewodnictwa, przepraszam. There was a conference on superconductivity in Buffalo, New York, and a friend of mine spoke there. Odbyła się taka konferencja dotycząca nadprzewodnictwa w Buffalo i tam przemawiał jego znajomy. And he said that this is why superconductivity happens. I w taki sposób tłumaczył, że nadprzewodnictwo ma miejsce, pojawia się. Molecules go from this Molekuły zmieniają się z takiego stanu, z takiego kształtu. This is a cubic lattice. A cubic lattice structure. To jest nazwa po angielsku, nazwa tej struktury, tej figury. And when the molecules go from this to this, I kiedy molekuły przesuwają się z takiej pozycji do takiej, cubocta to icosahedron, z 6 ścian do 20 ścian, yes, that is when superconductivity happens. wtedy ma miejsce efekt nadprzewodnictwa. Dokładnie. It's called the jitterbug. Nazywa się to właśnie taki taniec jitterbug. There's a certain movement going on, right? Well, why would this be the reason for superconductivity? Dlaczego to miałby być powód powstawania nadprzewodnictwa? When the molecules reach the perfect icosahedron, then kiedy molekuły ustawią się w kształt tego 20 ścianu, the distance of all charged particles to center becomes golden ratio. w 20 ścianie odległości pomiędzy wszystkimi naładowanymi cząstkami do centrum, do centralnej części tej struktury zachowuje się zgodnie z proporcjami złotej, znaczy zgodnie z proporcjami złotej proporcji. And so suddenly there's a spin path through center which has zero resistance. I otwiera to taką drogę tego spinu do centrum, które ma zerowy opór. That's the picture. Right there. All of them. Te wszystkie tak naprawdę obrazki pokazują, co się wtedy dzieje, jak to wygląda, jak So to przedstawić. suddenly all charge can go through center with zero I resistance. wtedy wszystkie te ładunki mogą dostać się i przedostać przez środek bez oporu, bez żadnych oporów. Now, hopefully you're beginning to get just a little intuition of why that geometry of electric field would also present zero resistance during an EMF pulse, yeah? I mam nadzieję, że zaczyna się wyrabiać w Was taka intuicja, która podpowie Wam, dlaczego tego typu ustawienie, tego typu struktury, tego typu geometria mogą być, tak jakby niwelować negatywne efekty tego pulsu elektromagnetycznego, o którym mówiliśmy. I give you some fun examples now to make it romantic, I okay? teraz takie romantyczne czy ciekawe przykłady tego. Daniel Brinkley writes a book about his near-death experience. Dana Wintera napisał książkę dotyczącą swojego doświadczenia z pogranicza śmierci, He was hit by lightning. ponieważ uderzył go piorun.
He wakes up after being medically dead. Obudził się potem, kiedy stwierdzono u niego śmierć. And he notices, to his shock, I ku swojemu zdumieniu spostrzegł, that everyone he touches, że każdy, kogo dotknął, he suddenly gets a flash on all the key emotions of their life. He can't touch anybody without seeing through all of their feelings. Podczas dotykania kogokolwiek miał takie przebłyski, które pokazywały mu cały wachlarz emocji, które ta osoba prezentowała. Kogokolwiek dotknął, takie miał odczucia i takie przebłyski. What do you think happened to Daniel Brinkley's DNA during his lightning experience? Zgadnijcie, jak myślicie, co się stało z jego DNA podczas uderzenia pioruna? Let me give you a little clue from my 30 years experience of Kundalini. I na jego 30-letnie doświadczenie, dzięki jego 30-dniowemu doświadczeniu, niech teraz pozwólcie, że da nam małą radę, małą taką podpowiedź. Here's what science has measured. Tak to mierzyła nauka. If you put an amperage surge through a thread of DNA, jeżeli włożymy taki miernik napięcia w tą nitkę DNA, during crystallization, it will become a superconductor. Podczas krystalizacji DNA stanie się nadprzewodnikiem. If you put an amperage surge through a thread of gold during crystallization, it becomes a superconductor. Kiedy włożymy taki miernik do takiej nitki złota podczas krystalizacji, stanie się nadprzewodnikiem również. So the geometry of the molecules assume the position. Czyli tak jakby ta geometria molekuł przyjmuje tą odpowiednią pozycję. For phase conjugation, to get fractal. By stać się fraktalną. So basically, when you get into the geometry where you can conduct lots of charge, i kiedy dojdziemy do tej takiej geometrii, dzięki której możemy przekazać dużo ładunku, you either become a good conductor or you become toast. Albo stajemy się świetnymi przewodnikami, albo się po prostu usmażymy. How many have seen the movie Powder? Ilu z was widziało film Powder, czyli proszek? No. In the last scene, the hero gets hit by lightning. W ostatniej scenie ma miejsce właśnie uderzenie pioruna głównego bohatera. And then it seems like he's everywhere at once. Ma on wtedy wrażenie, że jest wszędzie, w jednym momencie, że jest wszędzie. It's sort of like Dave when he goes from 2001 to 2010. You saw that movie? In 2001, you remember Dave? Sorry, Dave, I can't do that. Yeah. I'm sorry, Dave. The American movies maybe just didn't like it. Przykład z kolejnego filmu, niestety nie znam, więc nie wiem, czy dobrze. There are certain metaphors that only work in certain. It's okay. But so we're trying to get the idea that fractality is this key to being conductive. That's the point. Czyli celem tego całego rozważania jest uświadomienie sobie, że bycie fraktalnym jest związane bezpośrednio z byciem dobrym przewodnikiem. So I had a short list of the technologies that I was going to review with you tonight. Okay? Krótką listę technologii, o których chciał z nami dzisiaj porozmawiać. So I mentioned superconductivity. Tak, główny problem to jest superprzewodnictwo. I discussed the Purify as a cooler, as a refrigerator. Czyli ten piraf, ta piramida, czy to jajka pozłacone działające jak lodówka. The function as a seed germinator. Ich funkcja jako przyspieszać wzrostu nasion. As a bone regenerator. Jako regenerator struktury kości. As a device to reduce radioactivity. Jako urządzenie do zmniejszania radioaktywności.